Korzystamy dzisiaj z pełnych uroków tych miejsc, czyli na przykład idziemy na masaż. Tutaj takie miejsce, które wybraliśmy. Masaż kosztuje mniej więcej od 150 do 200 pieniążków za godzinę. Tutaj pokój, w którym będziemy mieli masaż. Zbieramy się i zaraz będzie jazda. Ola bierze masaż stóp, a ja biorę masaż tajski mocny. Łoża wyglądają właśnie tak. Przychodzi pani, nas masuje. Zobaczymy. Próbowaliśmy masażu już w innych krajach. Różnie to bywało, ale zwykle to dobre doświadczenie. O, masażyk był elegancki. Pani mnie tak wybełtała, zwłaszcza moje nogi, że teraz czuję każdy mięsień jak chodzę. Pani pochodzi z Lomboku, czyli z wyspy obok, i pracuje tutaj miesiąc, potem jedzie na tydzień do domu i już tak przez 6 lat jej to leci. Bardzo uśmiechnięta, pogodna, taka mała pani. Ale uścisk ma mocny. Kuszyłaby nie jeden lód. Tutaj uliczka na wzór lokalnego targu. Mamy różne warzywa do kupienia i wszystkie inne rzeczy. Handel kwitnie. Stoiska poszczególnych sprzedawców. Ludzie kupują towary do restauracji, pewnie dla siebie. Wszystko jest przywożone z lądu. Jak jechaliśmy łódką, tutaj to pół łódki było załadowane właśnie towarami. Jeżeli chodzi o nurkowanie i tego typu zajęcia, to to miejsce ma w sobie kilkanaście albo kilkadziesiąt miejsc, gdzie możemy zażyć, spróbować nurkowania, a nawet robić kursy. Tu na przykład ekipa trenuje w basenie przed prawdziwym nurkowaniem. To jest w zasadzie bardzo fajnym rozwiązaniem. To nasz nocleg, taki domek oszklony z klimatyczną jakąś siateczką ze słomy czy z jakiegoś innego tworzywa, bambusa, i łóżkiem z siateczką, dość czysty, bardzo przestronny i przyjemny. Ma też tarasik oraz zaraz obok basenik. 300 pieniążków. Do tego mamy łazienkę, która jest już otwarta na zewnątrz, ale też bardzo elegancka, wyczyszczona. Cały ośrodek zamknięty, ogrodzony płotem. Jest basen, kilka domków, taki dom z recepcją, gdzie można zjeść śniadanie i zamówić kilka drinków. I tak tutaj wygląda większość tego typu hotelików. Jeżeli mowa o restauracjach tutaj, jedzeniu, to naprawdę na GDT mamy strasznie duży wybór jedzenia. Na przykład ciekawostką jest to, że są tu bardzo dobre pizze. Poza tym tu na przykład lody z lokalnego miodu. Dodatkowo wszystkie inne rzeczy, które były gdzie indziej, czyli rybki z grilla wieczorem, bo składają się też stragany, na których można kupić jedzenie w okolicach mniej więcej 5-7 zł. Restauracje są trochę droższe. Tam trzeba mniej więcej czasami nawet i 2 dyszki za wszystko, co w posiłku wydać. Do you speak English, guys? Yes. Duan. Duan. Maciek. Hello. Hello. Do you go to school? Yes. Where is your school? School? Okay. What are you going to do now? Go to the sea. All right, to the water. All right, we will go together. Belok kiri, belok kanan. To zajebiste miejsce to północny skrawek wyspy.
A czym się charakteryzuje? Tym, że nie ma tutaj drogi, jest tylko piaszczyste wybrzeże, można dotrzeć na piechotę, a poza tym w tych wodach zaraz przede mną pływają po prostu żółwie. Można je oglądać w ich naturalnym środowisku. O, jest jeden tu blisko, chodź idziemy. Tu właśnie jeden osobnik sobie pływa, a my go śledzimy, wynurzył głowę, zaraz będzie nam. Zapuściliśmy się trochę dalej, głębiej w wysepkę. Lekko już inny krajobraz. Tutaj no po prostu zwykłe domy ludzi i zwykłe ich zajęcia. Dużo koników. Było nawet boisko do gry w piłkę. Tutaj mała mijanka. Jakoś poszło. Lekko liznęliśmy inne wysepki i po tym mogę stwierdzić, że za bardzo nie ma co tam innego szukać niż tutaj. Jest to samo, może w mniejszym wydaniu, ale bardzo wszystko podobne, więc przedtem miałem jeszcze chęć jechania tam i zostania na noc, a dzisiaj to już raczej po tej wycieczce tutaj zostajemy. Jedną z większych atrakcji wyspy są oczywiście imprezy, a co z tym idzie, różnego typu używki. W Indonezji generalnie można nawet dostać karę śmierci, zabawienie się w takie rzeczy różne, ale tutaj nie wiem czemu, widocznie się tego nie boją, bo tu jest królestwo grzybów. Każdy tu mówi o grzybach i te grzybki tutaj można bardzo prosto dostać, wystarczy w nocy przejść się po ulicy. Nawet wczoraj widziałem, gość wiózł na rowerze takiego grzyba jak moja pięść, był purpurowy, a poza tym to króluje alkohol. Piwko w zasadzie to dość drogie, bo średnia cena to około 45 000, co daje równowartość tą, którą widzicie na ekranie. Oblicze wysepek to nie tylko te ładne okolice, to też problem śmieciowy, o którym słyszałem z ust ludzi, którzy tu byli. Mianowicie w środku wyspy znajduje się również ogromne wysypisko śmieci. Nie widać go pewnie na kamerze, ale ja je widzę. A co bardzo ciekawe, to po tych wszystkich śmieciach chodzą krowy. Na samej górze mniej więcej tak 7 metrów nad ziemią jest całe stado krów. Wydaje mi się, że są one tam po to, aby deptać te śmieci i trochę je ubijać, ale mogą mieć również inne zastosowanie. No raczej ich nie jedzą. Tak to wszystko się prezentuje. Naprawdę tu bardzo jest śmieciowo w okolicy. To inna strona, nieturystyczna wyspy.
Jako że spenetrowaliśmy wyspę i w środku i naokoło, mogę już o niej powiedzieć, co się dzieje, więc to wschodnie wybrzeże, gdzie jest port, jest chyba najbardziej zaludnione, zaimprezowane i zastawione straganami i knajpami. Natomiast najbardziej bezludnym miejscem wydaje mi się, że jest północ. Z kolei zachód to takie miejsce, gdzie są knajpy i większe ośrodki, ale nie ma tego jeszcze jakby takich tłumów tutaj, tych po drugiej stronie wyspy. Tu się budują wielkie, tak jak ten, resorty z eleganckimi plażami i miejscówkami na zobaczenie zachodu słońca. To chyba jedna z najciekawszych toalet, jaką widziałem tutaj, więc wam pokażę. Taki tutaj palmowy zagajniczek. Wchodzimy, bardzo klimatycznie. Liście palmy, wszystko, czy bambusa okrywają, fajnie splecione. Mamy tutaj umywalki. No i wiecie, gdzie jest kibel? No pewnie wiecie, tutaj, za tymi pięknymi drzwiami. Wchodzimy do środka. I tutaj bardzo elegancki kibelek, papier, nawet myjka. Bardzo klimatycznie w środku, żarówka fajnie rozjaśnia wnętrze. Gdy nadchodzi wieczór, wszyscy usadawiają się gdzieś, żeby oglądać zachód słońca, tak jak i my dzisiaj. Zaszliśmy do jakiejś knajpeczki w pierwszej linii, zaraz przy ciepłej, szumiącej wodzie siedzimy, popijamy piwko i oglądamy zachód słońca. Cena browara w knajpach, a w sklepach jest bardzo podobna i nie ma dużej różnicy, więc to też zachęca ludzi do tego, żeby przyszli do knajpy i tutaj właśnie w eleganckim stylu oglądali te widoki. A widok jest właśnie taki. Wait for them to rescue you. Please don't make any sign of move. You don't know the help I'll be with you. All my friends are heathens, think it's Nadszedł mniej więcej kres wyprawy na wyspę Gili. Spędziliśmy tutaj 3 dni, odwiedzając też okoliczne wysepki, tą wyspę, czyli Gilitę. Spenetrowaliśmy od każdej strony. Na pozór bardzo turystyczna i oblegana wyspa, kiedyś do niej przypływa. Może się okazać naprawdę fajnym miejscem na odpoczynek i na wszelkie różne działania wodne. Co naprawdę zwróciło moją uwagę, poza tym wszystkim co tu jest, to że na wyspie nie ma żadnej policji. Jest chyba jakaś straż, ale nie widać żadnych objawów jakiejkolwiek ochrony, straży, czegokolwiek. A ludzi tu jest cała masa w różnym stanie, z różnych krajów, z różnym myśleniem i w zasadzie nie dzieje się tu nic. Nie ma żadnych problemów, bijatyk, jakichś awantur, większych kradzieży. Wszyscy nawet mocno bombieni, spokojnie chodzą sobie, obijają się o siebie i o drzewa i życie elegancko się toczy. I na myśl od razu pokazał mi się obraz Mielna, w którym byłem w lecie. Tam wystarczy tylko rzucić małą iskierkę, aby zapłonął ogromny pożar polskiej bijatyki.